serdecznie w materiale, który jak pewnie już widzicie na samym wstępie materiałem dość grubym ze względu na to, że już w pierwszych minutach za moimi plecami 3 razy Nissan GT-R R35 Godzilla. Po mojej lewej samochód zdecydowanie torowy. Samochód, który na drogach no niekoniecznie powinien się znaleźć, ale jego kierowcą będzie gość, który dla każdego z was, kto oglądał materiał z Rumunii, raczej będzie gościem, którego nie muszę przedstawiać. Jesteś licencjonowanym popierdalaczem rąk. GT-R po środku zupełnie inny. Samochód, który wygląda jakby właśnie zjechał z toru, ale jest idealną hybrydą. Jest to sprzęt, który każdy z was może zgarnąć. www.famegtr.pl. Zapraszam bardzo serdecznie i to ja siądę za jego sterami w tym Eurotripie. I moi kochani, GT-R po prawej stronie, który dla spolaryzowania tego wszystkiego jak największego, GT-R-em w 100% seryjnym. Moi kochani, ale w związku z tym, że mamy bardzo dużo kilometrów do zrobienia, no to przecież nie będę jechał sam. To niewykonalne. Wiecie już, kto siądzie za sterami tego najbardziej torowego, wiecie, kto siądzie po środku, a tutaj zapraszam gwiazdę dzisiejszego materiału, Michaś. Siema. Coco Chanel na dobry dzień. Jest godzina 16:40. Tak, wiem, spóźniłem się 1,5 godziny, tak, wiem, jako jedyny napisałem OK pod fineską i pod datę I godziną. zgrupowania. Tak. 12 osób na grupie i z tych 12 osób, Tylko Misiu ja, kolorowy, tak, tylko tylko ty ja. napisałeś OK i tylko ty k***wa nie przyjechałeś. Klasyczek, nie? Jesteśmy 2 godziny spóźnieni. Musimy zapierdalać. Idealnie wyuczyłeś się tekstów. Moi kochani, dla was w tym momencie wlatuje intro, a to jest start wyprawy, która po całej Europie. Lecimy więc. Tak se przełożę jak osiedlowy chłopak. Problem numer 1, w tym samochodzie nie ma żadnego wygłuszenia, jest klatka, totalnie sztywne. Z ciekawości zapytam, masz zdrowy kręgosłup? Tak. Za 800 km sytuacja może się zmienić, może już nie być zdrowy. No trudno. Chciałbyś zadbać o swój komfort. W tym samochodzie nie ma żadnego wygłuszenia, wydech od samych turbin do samego końca jest całkowicie przelotowy, ale na pomoc przychodzi mobilne car audio, tak? Tak. Jaki masz na nie plan? No, trzeba przymocować do klatki i jedziemy, nie? To nie jest normalne. Chcę jeszcze kask załóż i buty do jazdy torowej. Idź to zamontuj, ja jestem ciekaw jak to będzie wyglądać i grać. Ale ja ci na to żadnej gwarancji nie daję, stary, coś ty ocipiał. Będziesz pan zadowolony. Dobra, tak. Czy to jest w ogóle, popatrzcie, nie? To jest wygłuszenie tego samochodu, tam nie ma maty wygłuszającej. Zajebiście jest. Zajebiście Jeszcze nie wyjechaliśmy z podjazdu, ja już przechodzę załamanie normalnie. Po prostu przed hamowaniem musisz patrzeć na ten głośnik. Nie, jak będzie hamował, musi rękę podnieść. Nie no, tak na zupełnie poważnie, to poważnie jesteśmy dość mocno spóźnieni, natomiast to jak one tutaj wyglądają na podjeździe 3 dom w tle, troszeczkę mi się to wszystko kojarzy z tematem szybkich i wściekłych i z tym również kojarzy mi się to, moi kochani, S15, masa paliwa i masa opon, które tutaj zapakowane. S15 jedzie razem z nami, ponieważ przed nami event, na którym będziemy mogli ją zrzucić i nią pośmigać. Co za tym idzie? Jedziemy na 3 Godzille, a wieziemy za sobą jeszcze S15. Gdyby tego wszystkiego było mało, mamy tutaj również wóz operacyjny V-Class. Ale powiedziałem, że jedzie nas 12 osób. Wszystkich po kolei nie będę wam przedstawiał, bo to nie terapia grupowa, chociaż mam wrażenie, że niektórym by się przydała. Ja dopiero zaczynam kumać, co tu się... Ale niektóre gęby możecie już kojarzyć. Ten oto jegomość to potocznie zwany Wrona i Wrona był z nami w Czarnobylu. No i jeszcze ten przystojny, mężaty drogie panie, również znajomy z twarzy Rafał Haznar, czyli organizator Speedland, no i najstarszy w gronie. On ma być naszym niby głosem rozsądku. Natomiast mówię niby, nie bez powodu. Jak na nie driftowóz, to driftuje. Zanim jeszcze dojedziemy na stację, w sumie to ledwo wyjechaliśmy, chłopaki z torowego mają już egzystencjonalne przemyślenia. Przejechaliśmy pierwsze pół kilometra i mamy rozkminę, czy to się uda. Czy to auto objedzie. Stawiasz na... Nie no, myślę, że się uda, tylko nie jest już gorąco. Szybko natomiast pojawiają się na ich koncie również sukcesy. O ty, freżery, działa. Ty, włączyłeś. Jest! Zamyknijmy. No cóż, oni jeszcze nie wiedzą. Nagrywam jak tu wszystko na dupca w tym aucie. Tutaj paski wyjście wieczać. Kuba, jak ci się jedzie? Natomiast to później. My wjeżdżamy w 3 na stację, plan jest prosty, ładnie nagrać jak się, wiecie, tak elegancko tankuje, zwolnione tempo i tym podobne, ale no, nie w tym składzie. Kochani, nie w tym składzie. Spójrzcie na to. Ten gatunek zadowala się na ogół powierzchniowym zrywaniem darni, co czyni z wielkim namaszczeniem.
No i tankuję i k***a mówię, jeden dystrybutor nie działa, drugi nie działa, okazało się, że mam full paliwo. Puśćmy to w niepamięć. Udajmy, że to się nigdy nie stało. Słuchajcie. Skoro stacja benzynowa, to i paliwowa informacja. Słuchajcie, ten GTR na najmocniejszej mapie pali więcej niż standardowy GTR, no bo ma zdecydowanie więcej mocy, więc to raczej jest normalne. Natomiast słuchajcie, na najsłabszej mapie ten samochód ma tak zoptymalizowaną dawkę paliwa, że pali mniej o 3 litry na setkę niż zwykły GTR, który wyjeżdża z salonu. To jest pierwsza fajna informacja, a druga jest taka, że sytuacja, w której wygrywasz to auto, przyjeżdżasz i bierzesz udział w materiale, w którym ja ten samochód ci przekazuję. Ja cię zatrudniam jako aktora i płacę ci ja od siebie. Budda płaci ci 30 000 PLN-ów na rękę za to, że wziąłeś udział w tym filmie. Wydaj sobie na co chcesz. Na paliwo, na opony, na wakacje, na ciuchy. To tylko i wyłącznie twoja decyzja. Natomiast no tyle godzin jazdy, no to i nuda zaczyna się wkradać. A jak nuda, no to cyk, jeden przycisk na aplikacji i Godzilla Mode melduje się na służbie. Strzelamy, płonie, ludzie jedni się cieszą, drudzy no nie pawają do nas sympatią, ale jak zawsze nie dogodzisz tutaj każdemu. Co nie zmienia faktu, że nie zauważyłem nieoznakowanych na przystanku i załadowałem metrowy płomień centralnie obok nich. Po prawej stronie jest oznakowana Astra na przystanku. To ja kurwa z płomieniami odpalonymi koło niej przejechałem. Stał się cud. Nie zatrzymali nas panowie, także jeśli to oglądacie, to dziękuję wam pięknie. Dzięki temu udało się nam przejechać słowackie autostrady jeszcze ze światłem dziennym, no i nie ma co ukrywać. Te jebane GTR-y tak dobrze wyglądają na drodze, że naprawdę szok. I mam wrażenie, że to auto nawet za kolejne paręnaście lat będzie świeże. Nie wiem jak japońscy towarzysze to zrobiliście, ale gratuluję wam. Słowackim towarzyszom natomiast gratuluję pięknych tuneli na autostradach i ta Godzilla Mode cieszy. Jakbym miał 12 lat, nie zmarnuję żadnej okazji. Natomiast kilometry lecą, leci również czas. W poszukiwaniu szamy przy trasie zjeżdżamy do przydrożnego baru. Jedzenie jednak idzie na drugi plan. To jest przeznaczenie. Co to jest za wynalazek? Ty, patrz na kartkę. Na predaj! Co ty dupcysz? Ej, baron! Chłopie, zaczęło się od Skody. Jak się zaczęło? No tak, a tu jest kolejna Skoda, stary. To jest znak, wiesz, że to jest znak? jest Ja nie znak. wierzę w przypadek. Ej, on ma piankę wygłuszającą z tyłu. Ty, tu jest łóżko. Ej, to się rozpadnie w pół. Jak ty do tego wsiądziesz, to już na 1.000.000% się rozbije w pół. To Dobra, zróbmy dla czapy, stary, kupujemy to. Ile to może kosztować, dychę? Nie wiem, stary, to jest jakiś relikt. Skąd mam wiedzieć, że to ma kosztować? To są jakieś lata 70., chłopie. Ja nawet nie wiem, co to jest za Skoda. Ja nie wiedziałem, że wyszła, kurwa. Co to jest za... Ty jesteś stary. Ja pojęcia, ale nie aż tak. Musimy to kupić, Kuba. Ale ona jest cała portowała, stary, na pewno takie coś jest potrzebne. Ale co ty... A jaka ma być? To ma z 50 lat, chłopie. To jest wieku Haznara. Ej, mamy miejsce na lawecie. No to bierzmy to. Czemu my to w ogóle otwieramy? No bo kręci mnie, stary, ta pianka. Wydaje mi się, że to w ogóle jest na predaj, czy to chodzi, czy to funguje. No i pytanie, jaka cena? Czy was stać? To jest bezcenne. Tu nie chodzi o pieniądze. Dobra, kupmy to. Hello? Hello, hello? Na predaj? A z kim tu godać? A gdzie Dawid? Pani nie wie, gdzie Dawid. Szukamy Dawida. Dobra jest to? A wpakujesz to na lawetę? Oczywiście. A zmieści się to? Zmieści się? Zmierzyłeś teraz? Oczywiście. Haznar nie ma już chuja, już bierzemy. Shut up and take my money. Przyjechali goście czwartym GTR-em, ja zaraz wam opowiem. Wy gadacie polski i słowacki. No. A ty... Słowacki, angielski. Dobra, sprzedasz czy nie sprzedasz? Na preda jest. Sprzedam. Że widzę kartkę. Powiedz mu, że tak. widzę kartkę. Że widzi to, że masz ten na predaj. Je, ale nocna godzina, a tam jest prirażka. Że jest noc, nie? No ale kartka w nocy też jest, powiedz mu. Ile dasz? No, A w nocy ile to kosztuje? Zapytaj jego, żeby on podał cenę. Kolko to stoi? 2000 euro. Kurwa, dycha. Rozchuj nas to finansowo. Za dużo, tu dużo, tu masz. 800 euro. 800, że to jest dobra cena za to. No to 900 stówek. 1200 nie ma. 1200. To... Wody.
Robi ci różnicę. To jest bardzo dobry samochód. No ale jest noc, kurwa, nie widzę, stary, że są jakieś zadrapania. Ale ruda. Wiesz co to jest ruda? Where? Show me. No kurwa, chociażby i nawet tu do no. To nowe lakowanie. A co to jest? To jest... Tutaj było te? To są checkpointy. Tu jsme byli. Te checkpointy? Te czy nie te? Ja widzę po oczach, że te. To jest jedno jakie checkpointy. 1400. Kupiliśmy to! Grażyna, daj cash! Gdzie jest Grażyna? Grażyna! Cash! Bo zaraz mi się rozmyśli! Klepnąłem cenę! Nie chcę bluzy, chcę jurochy. A cię, przepraszam, słońce razić, co? Nie, patrzcie co mi zrobili. Proszę bardzo. Dobra, dostała klapą bagażnika, bo za wolno jurochy przynosił. Ty, Haznar, a jak to zarejestrować? A bo ty nie wiesz, myśmy to właśnie kupili. Kolegę, o, chodź Michał, bo my wspólnie wydajemy te pieniądze. Ty sobie k***a nie myśl, przecież się do tego dokładasz. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. A co to takie zbiorowisko? Wyście k***a nigdy Skody nie kupowali na Słowacji? Nie. A jak my zrobimy dokumenty? Jak my tym jeździć? Mamy. Sprawimy dokumenty. A to jeździ w ogóle? To jeździ perfektnie. Nie ufam ci. Nie, ważnie. Poważnie? Ważnie to jeździ. Mamy to ogarnięte. Założę się, że ta fura jest kradziona albo coś i nas zatrzymają, nie? Nie. Go. Teraz klucyki. Co to jest? To jest na listy? To jest bag. Dalszy. I don't know. Ile ona ma przebieg, ty wiesz? Ako? Przebieg. Kilometr. Wszystkie? Wszystkie. The main key. Main. Okej, come my friend. No i nikt tu bardziej od ciebie k***a nie będzie pasował, kolego. Ugięła się! Show me. Który to rok jest? 72. 51 lat ma. No. To pół wieku, kurwa. No. Neutral. Okay. This. Wait. And... Pompa. O, okej. Gdzie jest silnik? 900. Dobrze, że zapłaciłeś przed odpaleniem. Popatrz, igła. I co teraz? Dobra, 1400 jest. 800. Funguję, Dawaj Janura zajebę z tego. ale nie rozjebie jeszcze zanim dobrze żeśmy pojeździli. Tak jakbyś się cieszył z zakupu. Gdzie jest Madzia? Wiesz co cię dzisiaj czeka tam? To na mnie czeka tam. Ten kawaler. Ale czemu on ma jeszcze spodnie? Popatrz. A to jest łóżko? Tak! Bo ja tego dotknęłam! Tu jest pięknie. A zamknijmy. Ja chłopie nie wierzę w to. Ja nie wierzę, a ty? Mocne przedsięwzięcie. Ja bym chciał się karnąć przez Słowację tutaj. Sobie. Tu leżąc. Sprawdźcie, czy się da skakać. Ty kolega, bo main key jest k***a inside. Co teraz? Z drugiej strony skuzmy. Dobre? Dobra, emocje troszeczkę opadły. Znaczy, wcale nie opadły, ale przynajmniej już nie skaczemy dookoła auta jak małpy. Łapcie. Chłopie, tam GTR stoi. Chyba nogą odblokowałem hamulec ręczny. Dobra, nieważne. Mam luz i teraz czekaj, ja sam pamiętam. Kluczyk raz, teraz lewy przycisk. Bangla. Skakuj do tyłu. A tu nie ma klamki? Co to k***wa jest koncert życzeń z drugiej strony i z drugiej jest klamka. Pasy zapnij, bo będzie pikać. Ej, powiem ci, że jest delikatny luz na kierownicy, Michał. Drzwi nie chcą zamknąć. Dobra, zamknięte. Pato. Weź teraz wysiądź i my tu zawrócimy. Sorry. Kurde, nie da się chyba... Czekaj. Trzeba najpierw popchnąć. No nie, no bo tu idzie. O. Po prostu trzeba dużo siły. Kolegę! 1400,
700, kurwa! Co to jest? To jest kurwa gałka zmiany biegu! Została mi w ręce, jak dwójkę wrzucałem! Masz spawarkę? Paka nowa. Tu masz nową paku. Dzięki. Teraz jest dobra cena. I wierzcie mi lub nie, ale ten gość totalnie nie wiadomo skąd wyciągnął drugi lewarek. Mam podejrzenia, że spodziewał się scenariusza takiej awarii. Raczej w kieszeni metrowego pręta nikt nie wozi na co dzień. Jeśli natomiast kogoś z was zastanawia, co my z nią zrobimy, to odpowiedź brzmi: to jest nasze przeznaczenie. Tak jak mówiłem, w Skodzie się zaczęło i w Skodzie się skończy. Także jednym zdaniem, nie wiem po co nam ona, ale zabawa jest ligowa. Jestem pewien, że znajdzie się dla niej jakieś zastosowanie. 4 GTR-y wjechały na parking po 51-letnią Skodę. Obrazek w kategorii abstrakcja. Ona jedzie z nami w tle. Czeka, aż znajdzie się dla niej misja. My natomiast w środku nocy meldujemy się. Samorin, 20 km od stolicy. Nowy dzień, więc nowe przygody? Nie. Nowy dzień, nowe spóźnienia. Ja wiem co powiem. Nie gadaj tak, Miałku, bo jeszcze 9:30. 4 osoby mijałem po drodze 5 minut temu. Umówiłem się z nią na 9:00. Dzień numer 2. Jesteśmy w trakcie opowiadania historii dnia wczorajszego. Oczywiście najwięcej do powiedzenia ma ekipa, która jedzie GTR-em torowym. Bro, na pewno co się stało, jak otworzyłeś plecak w pokoju? Pokój zaczął pachnieć jak wnętrze Nissana. Cały Jak aromat. stacja benzynowa. No tak. Jak jest w środku? Głośno, bardzo głośno. Nagłośnienie nie daje rady zdecydowanie. No w środku jest tak, że na przykład mamy krótkofalówki, ja krótkofalówkę, żeby cokolwiek usłyszeć, trzymam w uchu praktycznie, jak słuchawkę douszną. Wychwytuję co trzecie słowo. Mówię do Kuby, który siedzi 40 cm ode mnie i mówię do niego przez 3 minuty, jest cisza. Ja myślę, co, chłop się obraził? On jedzie, on nawet nie słyszy. A jak krzyczę z całej siły. Jedziemy, JBL gra na fulla, wlatuje jakaś fajna nuta, Kuba coś tam słyszy i mówi, podgłośnij. Ja mówię, stary, nie da się, już jest na fulla. On ma chrypę w ogóle. Grażyna ma Apple Watcha. Jak wczoraj jechała 40 minut tym samochodem, to przyszło jej powiadomienie, że zbyt długo znajduje się w zbyt głośnym otoczeniu i że to jest niezdrowe dla jej zdrowia. Jedziesz i cały czas szczera ci pod nogami, jakby się popcorn robił. Pu. Normalnie czuć to na bucie. Tak. Coś tak szczera, jakaś pompka, czy nie wiem co tam jest. Wiesz co to jest? Nie. Kupiłem ten samochód zupełnie przez przypadek. Stwierdziłem, że nie podoba mi się wizualnie. Zrobiłem go zupełnie inaczej, nie przejechałem nim ani 1 kilometra. Nie no, ja się czuję jakbym na Gibraltar zajechał, a to dopiero Słowakia Ring. Jakoś się drze. Strasznie krzyczy. Dobra, ale nie bez powodu tu jesteśmy. Znajduje się tutaj największy słowacki tor, a tak się składa, że podczas majówki, kiedy to nagrywamy, odbywa się na nim Power Fest, czyli całkiem spora impreza motoryzacyjna. Drift, drag, strefa tuningu. Natomiast wjeżdżające 4 GTR-y fajnie działają na ludzi. Wszyscy gonią z aparatami, wszyscy pokazują palcami, wszyscy po prostu lubią R35 i właśnie dlatego wybrałem R35 jako bazę do auta, które możecie wygrać. Po prostu jest legendą, a najlepszym tego dowodem jest to, że nawet 10-letni dzieciak, od którego to auto jest starsze, i tak podchodzi, żeby strzelić z wydechu. What do you need? Please one more time. Do you want me to rap, yeah? Thank you. Załatwione. Mnie nie trzeba namawiać. Z tego miejsca Slovakia Ring bardzo dziękuję. Zaprosili nas normalnie do biura, opisali co możemy robić, gdzie jeździć, wyznaczyli nam sporą nitkę toru i dorzucili jeszcze jednego GTR-a do kompletu. Rudy dołącza na chwilę do ekipy i już 5 Nissanów wjeżdża sobie drogą techniczną. 1 w torowym towarzystwie jest już fajny, 5 to już coś. A gdyby tak wszystkimi 5 wjechać na ten właśnie tor i cyknąć obrazek, który fani Japońców bardzo docenią, no kto jak nie my, moi kochani.
Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na samochodzie. Moi kochani, całkiem sporo kompletów opon. A Mona Lizy przecież nie wieźliśmy tyle kilometrów bez powodu. Znajdujemy się na torze, a jak doskonale wiemy, na torze można porobić rzeczy głupie, a wy doskonale wiecie, że my w robienie rzeczy całkiem głupich jesteśmy naprawdę nieźli. Co za tym idzie, zrzućmy S15, zagrzejmy dyfer i skrzynię, a następnie, może na dobry początek, ustawmy 2 GTR-y i podriftujmy dookoła nich. Może okaże się, że wygląda to całkiem nieźle, a GTR-ów nam nie brakuje. Co za tym idzie, mogą wyjść z tego rzeczy głupie. Nawet jestem pewien, że wyjdą rzeczy głupie. Mona Lisa po numerze, który ostatnio wam wycięła na trailerze Fejmu, bardzo by się chciała zrehabilitować. W związku z czym wszystko zostało naprawione. Teraz rozgrzewamy, a później zobaczcie, obróćcie się tutaj. Tam jeden GTR, tutaj drugi i pomiędzy 8. To tak na rozgrzeweczkę. Dlaczego to robimy? Nie ma tutaj większego sensu. Moi kochani, ludzie nie robią takich rzeczy na co dzień, a ja takie rzeczy uwielbiam wam pokazywać. Zanim ustawimy 3, ja mam takie przemyślenie, patrz, ktoś wygrywa furę, nie, GTR-a i nie wiem, woli drift. Ile daliśmy za furę? Banie 300. Banie 300. Mona Lisa 800 koła. Co i wtedy oddałbyś Monę Lizę? Nie, sprzedaje sobie GTR-a, robi sobie taki najlepszy możliwy driftowóz za, nie wiem, 600-800 koła i ma jeszcze $500 000, no co chce go. Mieszkanko z miejscem parkingowym na ten driftowy. I na jeszcze jedną furkę. Ta wartość samochodu GTR-a robi fest robotę w momencie, kiedy go sprzedasz. Tak jakbyś wygrał na loterii, 1 300 000 złotych. Możesz zawsze zrobić tak, że wygrywasz furę, wybijasz się jako influencer na YouTubie, opierdalasz furę, kupujesz mieszkanie, driftowóz, jak chcesz podriftować i znowu na driftowozie masz content. Czy dajesz komuś idealny patent? Czy to będzie możliwe, czy nie, nie wiem, ale sprzedanie tego i zostawienie sobie 1 000 000 czy iluś tam, to nie jest możliwe, to jest pewne. FameGTR.pl. Chyba nie mam opon. Szybko. To tak chcesz, że aż stał w miejscu. Ale fajnie to wygląda, nie? No, ale tak bliziutko ci powiem, że No. ja się pomiędzy GTR-em a tobą ledwo mieściłem. Darda, tak miało być, zajebiście to wygląda. Zmieniajmy opony i bawmy się dalej. Mamy jeszcze jedną wizję, która powinna wywołać banana na gębie u was, czyli zajawkowiczów motoryzacji. Skoro S15 ma odpracować ostatnią awarię na planie, to może takie coś. Kamera slow motion, 400 klatek na sekundę i Mona Lisa wylatuje zza GTR-a. No raczej niecodzienny widok to jest i muszę przyznać, że fest mi się ten schemat podoba. 2 Nissany z różnych epok razem w naturalnym środowisku, a jak już przy tym jesteśmy, to ani minuty nudy. Ale mordeczki, skoro jesteśmy na torze i mamy GTR-a Godzillę, mamy tor do własnej dyspozycji, to pozwólcie, że zrobię to, co bardzo lubicie. Staniecie się teraz moimi oczami, pozwólcie, że ja założę kamerę na swoją głowę i zrobimy kółeczko, maksimum 2, żebyście zobaczyli, jak GTR jeździ, żebyście poznali moje wrażenia, ale przede wszystkim, żebyście usłyszeli. Pakuję GoPro na głowę i teraz wygrywasz,
Podchodzisz, klameczka, cyk, wsiadasz do środeczka, zapinasz pas, robisz delikatny lufcik, taki delikatny, żeby było słychać, wszystko picobello, tak? Włączasz drive, sprawdzasz temperatury. Temperatura w skrzyni 94 stopnie, temperatura silnika 95 stopni i ja to nazywam żartobliwie trójząb Poseidona, czyli wszystkie tryby na tryby R sportowe, ale akurat kontrolę trakcji to sobie pozwolę w ogóle wyłączyć. No i moi kochani, spróbujmy, ale nie kręćmy go do maksimum, nie katujmy go, po prostu z respektu do osoby, która go wygra, nie upalajmy mu fury, tylko po prostu pojeździmy tak, jak jest do tego stworzona. Słuchajcie tego. Przy każdym przepięciu macie zaprogramowany strzał z wydechu. Leci marchewka jak w skrzyni sekwencyjnej. Mnie osobiście się to bardzo podoba, natomiast można to wyłączyć z poziomu aplikacji. Zakręt w prawo, zobaczcie jaki ten samochód jest przyczepny. Ja miałem kierownicę praktycznie 90 stopni w prawo, a ten samochód dalej nie wyjeżdża przodem. Ciekawostka jest jeszcze taka, że to auto wy dostajecie na oponach, które są oponami typu semi-slick, ale z bardzo wysoką kategorią odprowadzania wody. Co za tym idzie, macie normalnie oponę, którą możecie pojechać na tor i robić zajebiste czasy. Opona będzie miękka i będzie się kleić, ale w każdej chwili możecie wyjechać z toru i przejechać normalnie publicznymi drogami, ze względu na to, że ma ona pełne wszystkie homologacje. Mało tego wszystkiego, jest to opona rekomendowana przez Nissana. Dobra, teraz się zamykam i posłuchajcie tego, jak wstaje. No i tutaj sobie delikatnie schodzimy, chociaż zobaczcie, temperatura w skrzyni 97, olej silnikowy 93. To auto jest przystosowane do tego, żeby mimo jazdy torowej nie osiągało wysokich temperatur, no co przekłada się po prostu na możliwie bezawaryjność. Natomiast poczekajcie, bo mamy fajną prostą i nie walę procedury startu ze względu na respekt do nowego właściciela. Będziesz chciał, to przywalimy procedurę na wydanie samochodu, natomiast bez procedury. I 150. I do tego wszystkiego strzał przy każdym tym przepięciu. Naprawdę powiem wam tak, to auto to niesamowita zabawka na weekendowe wypady na tor, natomiast w tygodniu przełączacie wszystko na tryb komfort, macie zajebiste nagłośnienie, wyciszenie i zajebisty wóz do jazdy po prostu na co dzień. I nawet jeżeli masz robotę, której nie lubisz, to z tym samochodem będziesz lubił do niej jeździć. Cieszę się, że mogłem wam to pokazać w taki sposób. Lecimy dalej z tym materiałem, żeby nie zanudzać i bez zbędnego przeciągania. Bez awarii nie mogło się obyć. Zawsze musi się coś wysypać, a najlepiej tak, żebyśmy pośrodku obcego kraju musieli znaleźć mechanika. Uwielbiam to i traktuję to jako tradycja. Coś jak kontrole drogowe. O, właśnie. Wiecie, że podczas kręcenia ostatniego filmu w Białymstoku miałem kontrolę, na której dostałem 3000 mandatu i już tyle tego było, że nawet zapomniałem wam to wstawić do filmu. Z mandatu panowie zeszli, więc ja tyle ile zeszli klasycznie. Na chorego pieska. Natomiast wracając do tematu, bo pozytywne wrażenie na mnie zrobiła Bratysława. Bardzo fajnie, pusto, szeroko i masa zieleni. I to właśnie w tym mieście, jak na stolicę przystało, ugości nas mechanik. Przedstawię wam problem. Nie trzeba być znawcą, żeby wiedzieć, że tak nie powinien brzmieć GTR. Przepraszam, to jest Subaru czy GTR? Boxer. Słyszycie to? Dodaj trochę gazu. Chodzi kurwa jak go-kart. Moi kochani, kolektor wydechowy rozjebany. Jak to chodzi? Jeszcze raz daj. Na początku myśleliśmy, że nie chodzi na wszystkie gary. To brzmi jak go-kart, nie? Natomiast otworzyliśmy maskę, a tam normalnie zionie ogniem z kolektora wydechowego, jak wchodzisz na obroty. Dostaje się lewe powietrze. Znaleźliśmy warsztat. Dzisiaj jest święto pracy, słuchajcie. Dzisiaj jest 1 maja. To tutaj na Słowacji też jak najbardziej obowiązuje. Będziemy próbować naprawić, żeby mógł jechać dalej. Bez kitu, chodzi jak Subaru. Gosh, mate, it's a Subaru or it's a GTR? Warburg. Mija około godzinki, bo największym problemem całego przedsięwzięcia jest dostępność. Wsadzić tam rękę nie jest łatwo, a co dopiero rękę z kluczem i jeszcze do tego dość sporą siłą dokręcić, żeby problem nie wrócił za godzinę. Ja byłem pewien, że przysłowiowy z tego będzie, ale ku mojemu zaskoczeniu okazałem się człowiekiem słabej wiary i było totalnie na odwrót. Uśmiech na mej twarzy. Gada, działa, tak jak powinno.
Dzień był dość napięty i intensywny, więc nie pozostaje nam nic innego jak zjeść śniadanie o godzinie 19:30, co pewnie raczej nie byłoby dla was interesującym fragmentem materiału. Proszę o ładny wstęp do dnia trzeciego. Proszę na ekran mapkę i proszę bez przeciągania. Znajdujemy się w okolicy Bratysławy, a przejechać musimy do Rijeki w Chorwacji. Przed nami więc 550 km i około 6 godzin trasy. Zaczniemy sobie na stacji, co by z pełnym bakiem śmigać. Mogę już powiedzieć, co z obserwacji wynika. Bez ładowania co chwilę na Godzilla Mode auto pali około 10 litrów z prędkością autostradową i 13 litrów z wyższą prędkością autostradową, także w trasie naprawdę jest bez dramatu. Następny przystanek to myjnia. Klasyczna już na tym kanale, bez dotykówka i powiem, że wjazd i mycie na 3 sztuki należy do czynności satysfakcjonujących. Mają klimat te samochody. Pierwsze 200 km za nami i powiem wam, że gdzie byśmy się nie zatrzymali, to auta robią tak pozytywne wrażenie na ludziach, że aż po prostu miło to widzieć. Najlepszy dowód na to, że są po prostu ładne, agresywne, wyróżniają się. Na węgierskiej stacji benzynowej nawet polska rodzinka podróżująca kamperem się trafiła. 2 małolatów rozpoznała auto. Dobra fura jest czy niedobra? Strasznie dobra. A co jest najlepsze w tej furze? Wydechy. Wydechy najbardziej wam siedzą. A tak jak wygląda lepiej ten czy tamten? Ja myślę, że Tamten ma lepszy spoiler. Ja myślę, że ten jest bardziej zbajerowany, a ten to bardziej taki ode mnie. Dobra, ile wy macie lat? Ja 13. Ty masz 13? A ja 10. To stary, patrz, robimy tak, patrz. Ja ci daję 2 stówki, kup se najwyższy pakiet, tobie też daję 2 stówki, ale tobie musi kupić mama, bo nie masz 13 lat. Ale jak wygracie za to siano, to się dzielimy, nie? Dzięki. Dziękuję. Chłopaki zawijają i idą kupić pakiety, mama pyta, czy zdjęcie dobre, a ci sianem machają. Zdjęcie już nieważne. No i dobra, ja tam lubię takie akcje, bo to robi dzień dzieciakom. Mam maturalne zadanie logiczne. Budda wraz z ekipą kierują się w stronę Chorwacji. Tam na co dzień jest zajebista pogoda, jaka więc będzie pogoda, jak dojadą? No tak, chwili na zastanowienie nie trzeba, bo to więcej niż pewne, że zacznie napierdalać jakiś tropikalny deszcz, co w sumie staje się zabawne, jak przypomnimy sobie, że ekipa z torowego Nagrywam jak tu wszystko na dupca w tym aucie, tutaj was nikt myśli nie. To nie jest wszystko takie kolorowe, to jest Instagram kontra rzeczywistość. ma również szyby z pleksji, drzwi z karbonu i przy pasowaniu nikt nigdy nie miał na celu zrobić tutaj ładnych łączeń. Wlewa się woda do środka, tak otędy, właśnie sobie leci. W sumie to oni dostarczają sporo śmiechu, bo przez tą torową szybę jak płacą na bramkach wyglądają jakby byli jebnici. Natomiast kończmy już śmianie się z poszkodowanych. Albo no dobra, jeszcze tylko raz. Że oni tym walą przez Europę, to jest misja. Natomiast kilometry mijają, ja jestem w sumie pozytywnie zaskoczony, bo zawias w trybie komfort całkiem przyjemnie wybiera. Autem się jedzie naprawdę luźno taką traskę, jedynie na minus to rzekiera megatorową. Ciężko chodzi, godzinę czy 2 to nic, ale po 5 zaczynają boleć łapy, kwestia przyzwyczajenia. Natomiast im bliżej celu, tym ładniej wygląda otoczenie. Pogoda oczywiście im bliżej celu, tym bardziej zsie, bo nie może być zbyt łatwo, ale ujęcia w slow-mo, które wam teraz przebijamy i te podczas jazdy 3 naraz w kadrze oddają i mam nadzieję, że zostaną w waszej pamięci na długo. Późnym wieczorem dojeżdżamy do hotelu. Petarda, obiekt położony nad Zatoką Rijecką Morza Adriatyckiego. My mówimy, że hotel ładnie wygląda, a pan parkingowy, że auta. Zwalnia więc miejsce przed samym wejściem, aby cieszyły oko gościom. Auta autami, ale one najlepiej prezentują się w słońcu i cały przejazd przez Chorwację ma sens tylko i wyłącznie podczas kiedy te samochody w słońcu będą, a jak już ustaliliśmy, słońca totalny brak. Co za tym idzie, przedłużamy wyjazd, przedłużamy też rezerwację w hotelu i musimy po prostu przeczekać. Z samego rana podczas obchodu weryfikującego, czy samochodom nic nie stało się w nocy, spotykamy gości z Polski, w tym ich dzieciaka, czyli 120 cm fana motoryzacji. Fajny młody. On już odjeżdża w tej chwili. Taki go-kart dla dużych chłopców. Weź tam patrz, zrób tak, ciśnij tam lewy, o, właśnie tak. I teraz puść się prawą ręką i czerwony przycisk wciśnij. Trzymaj. Już. No i co? Masz, tylko uważaj na policję.
Całego dnia natomiast nie będziemy stali i patrzyli się na samochody. Co prawda sezon jeszcze nie ruszył, ale po 2 godzin starań udało się. Chłopaki ogarnęli skutery. Ja akurat zostałem w hotelu ze względu na to, że miałem jeszcze masę rzeczy do nagrania, na mikrofon na laptopa i do wysyłki. W każdym razie grupa 8 osób i niektórzy po raz pierwszy na skuterze czy motocyklu, a niektórzy wręcz przeciwnie, dość mocno zaawansowani. Z tego mógłby powstać osobny odcinek. Oczywiście po powrocie kaucja poszła się i co ciekawe, była ona 2-krotnie wyższa niż sama kwota wynajmu. Nie wiem dlaczego tak, może 8 młodych chłopa nie wzbudzało za bardzo zaufania. A jak pewnie zauważyliście, skróty były grane. Po co przecież jechać 9 km po asfalcie, jak można skrótem, tak? 5 km, tylko że po szutrze. I co z tego, że niektórzy pierwszy raz na jednośladzie na asfalcie, a co dopiero na śliskim kamieniu. No, nie na tym wydopnąłem, tylko na tym. Na kamieniach tam. W każdym razie wszyscy dotarli cało. I mimo, że połamane ręce wisiały w powietrzu, to nikomu nic się nie stało. Dotrwaliśmy do dnia kolejnego. A przed nami trasa. Dzisiaj w okolicach 550 km, ale nie byle jakich kilometrów, ze względu na to, że moi kochani, będziemy się poruszać jedną z najpiękniejszych dróg w Europie. Adriatic Highway to droga, która przez cały czas prowadzi wybrzeżem Morza Adriatyckiego. Ze względu na to, że czekają nas prawdopodobnie piękne widoki, musiała być również piękna pogoda, bo gdybyśmy całą tą trasę mieli pokonać w deszczu, to mijałoby się to z jakimkolwiek celem. Przedłużyliśmy więc wyjazd o 1 dzień. Wygraliśmy z pogodą, mamy to, czego oczekiwaliśmy, 26 stopni w cieniu. Natomiast nie obyło się bez strat, nie obyło się bez jeńców, moi kochani. Chciałbym powiedzieć, że w związku z tym, że przedłużymy wyjazd o kolejny 1 dzień, to na przykład Przemka Czajek, który stoi za tą kamerą, prawdopodobnie odstrzeli mama ze względu na to, że tak długo go nie ma w domu, a pies słucha tylko jego, przy czym dodatkowo upierdolił jeszcze sąsiada. Rafała Haznara prawdopodobnie natomiast odstrzeli żona ze względu na to, że powoli zaczyna zapominać, jak ten chłop wygląda. Ja odwołałem obecność na wywiadzie live'u jednego z twórców. Dodatkowo to na przykład Rudy, czyli Wrona, ma wesele kuzynki. Mało, licencjonowany opierdoląd zostawia psy ze swoją sąsiadką, która już nie może na niego patrzeć, a ten przed sekundą dzwonił do niej i powiedział, że jeszcze 1 dzień dłużej. Baron nie pojawi się na imprezie, na którą zapraszany jest od kilku miesięcy. No i temu gościowi jeszcze, a właściwie nie jemu, ale jego bratu, rodzi się dziecko i prawdopodobnie urodzi się w sobotę, czyli wtedy, kiedy mieliśmy być w Polsce, ale nas nie będzie. Czy to się wszystko opłaci? Nie wiem. Choć się domyślam. W każdym razie mam nadzieję, że będzie warto. Zostawcie więc subskrypcję na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my, bez zbędnego przeciągania, lecimy. Kierunek... Gdzie my lecimy? Makarska. A, do Makarskiej dzisiaj. A few moments later. No rzeczywiście nie kłamali, mówiąc, że jest to jedna z najpiękniejszych dróg w Europie, a mało tego wszystkiego, jedna z najpiękniejszych dróg na świecie. Sytuacja, w której jadą 3 godziny i mamy przed sobą te lazurowe wybrzeże. Mamy naprawdę bardzo ładny asfalt, który wbrew pozorom i wbrew temu, co bardzo często się mówi, jest pozbawiony dziur. Do tego wszystkiego mamy V6 na 2 turbinach 760 koni do dyspozycji. Co za tym idzie, na tym rozgrzanym asfalcie i oponie typu semi-slick możemy tutaj naprawdę poświrować. Posłuchajcie sami, jak to brzmi. Przy przepięciu każdy z tych strzałów na redukcji, Godzilla Mode i wybuch z wydechu. Dla takich momentów warto od dzieciaka być fanem motoryzacji. Dla takich momentów od dzieciaka warto jest napinać się, żeby w tym wieku tam, nie wiem, 18, 20, 25 czy 30 lat pojechać sobie po prostu z ziomkami. I nie mówię, że koniecznie na 3 Nissany GT-ry, ale byle jaki samochód mający fajną, sportową, bądź taką po prostu mocną motoryzacyjną duszę z lat 90., początku 2000 i możesz przejechać tędy i poczuć ten sam vibe. A tymczasem redukcja, 2 i słuchamy. Tylko ruch mógłby być trochę mniejszy. Dzisiaj
się jakoś masa kamperów i masa jakichś samochodów turystycznych. W każdym razie lecimy dalej, za nami w okolicach 60 km. Raz. To już jest tradycja, zawsze o tym powtarzam i nic się nie zmieniło. Właśnie nas zatrzymano, rzeczywiście jechaliśmy minimalnie za szybko swoją drogą, nie jakoś bardzo, ale akurat jechałem na odpalonej Godzilli. Co za tym idzie, panowie podejrzewam nie byli zachwyceni z hałasu, który wydobywał się z GTR-a. Are you shooting some kind of video or what? Yeah, we are just making YouTube for Polish people. Around the coast. Yeah, we are recording the GTR. Bez tego ten film nie byłby kompletny. This is very dangerous road. Okay, this is the load car, but we are not driving fast. No to lecimy dalej. 5 minutes later. Ej, musisz mi o tym opowiedzieć jeszcze raz, bo nie mogę w to uwierzyć. A co? Gdzie masz prawo jazdy? Parce szlugów. A gdzie ona jest? Prawdopodobnie w hotelu została. Nie, wyrzuciłeś ją do śmieci. No bo była pusta. A jak to zrobiłeś? Dlaczego upchnąłeś tam prawo jazdy? No bo byliśmy wczoraj na skuterach. Nie miałem swojego portfela, chciałem dać do jakiegoś bezpiecznego miejsca. Dobrze, że nie w chipsach. Auto w parce żelków. To przecież na jedno wychodzi, tak wyjechało to do śmieci. Jeszcze się łudze, że może w bluzie niebieskiej jest, nie? Co ty świrujesz? Wcisnąłeś prawo jazdy do paczki fajek, która jak się skończyła została wyrzucona. Kuba, jesteś k***a jedynym w swoim rodzaju, muszę ci to przyznać. Dzięki. Ja jebę. Hit. lepiej, żeby leżało. Do celu zostało nam 12 minut, 13 km i spójrzcie na to. To już w ogóle nie wygląda jak Chorwacja. Powiem wam, że jadąc tędy mam feeling, jakby to była jakaś Tajlandia, jakaś Amazonia. Jak gigantyczne to jest, jaki to budzi respekt tym rozmiarem i jak zajebiście to wszystko wygląda z perspektywy za kierownicą GTR-a. Powiem wam, że to jeden z najpiękniejszych widoków, jaki miałem okazję oglądać zza kierownicy. No i jeszcze do tego wszystkiego tunel. 4,2 kilometra. Zdarzyło mi się już w historii tego kanału być na naprawdę pięknych drogach. Ale chyba wspólnie z Misiem musimy się zgodzić, że to była najpiękniejsza droga na świecie. Ogólnie uważam, że to była moja życiowa trasa, ale to on jest tutaj lepszym wyznacznikiem, bo on więcej zwiedził niż ja. I była to jedna z najpiękniejszych tras na świecie i uważam, że była najpiękniejsza na świecie i daję ją na pierwszym miejscu, a na drugim daję Transalpinę w Rumunii. W każdym razie Transalpina zrobiła na mnie mega wrażenie, ale ta podobała mi się bardziej. Może dlatego, że jechaliśmy w 3 godziny. Ja na pierwszym miejscu właśnie tą trasę, a na drugim właśnie z Katowic do Poznania czwórką. No też jest petarda. Petarda. Mordus. Patrzcie to. Patrzcie to. To jest niesamowite. I to tam też jest niesamowite. Widzicie to? Tak, widać. Jak ktoś... No Jezus. I ten samochód na miejscu dla elektryków. To też jest niesamowite. I niesamowity jest jeszcze jeden gość. Siema morda. Siemało panowie. Ty jesteś świrem. Nie mówiłem wam wcześniej w tym materiale, ale ja powiedziałem temu gościowi: chcesz grać ze mną w kamień, papier, nożyce o 20 000? Przyjedź do Chorwacji. I co zrobiłeś? Przyszedłem i wygram 20 000. Prosta sprawa. Słuchajcie, tak na zupełnie poważnie powiedziałem temu gościowi tak: chodźmy na tle GTR-a, bo tu będą emeryci wysiadać. Kontynuując, powiedziałem tak: musisz polecieć do Afryki. Ja w ogóle to powiedziałem siedząc na kiblu rano, stary, była godzina 10 i to nie było zupełnie na poważnie. Ale napisałem do ciebie, bo robisz fajne rzeczy w necie i mówię: poleć do Afryki, masz 48 godzin na to, żeby od momentu wyjścia z lotniska zdobyć rower w Afryce, przejechać na nim 80 km, wejść z powrotem na lotnisko i ty to
zrobiłeś. Tak było, proszę państwa. No i tam siadło, nawet 160 tam zrobiłem. Dobra, i wygrałeś za to ode mnie 10 000 złotych. Taki był challenge. Od strzała zrobiłeś, to jest git. Ale powiedziałeś mi tak, Zagrajmy w kamień, papier, nożyce, double or nothing. jak przegrasz, to nie dostajesz nic. No tak. Ale jak wygrasz, to dostajesz 20 000 złotych. No tak. Do 3? Raz, dwa, 3. 1-0. Mama powiedziała, że dać kamień. 3, 4, 3, 4. No dobra. Zrobiłem to dla widzów, dla emocji, proszę państwa, 2-0. Jak ja to ja nie mam kasy, ja nie wrócę do domu. Ej, ale powiedz wszystkim, że oddałem ci za bilety do Afryki. Tak, zostało oddane. Słuchaj, Kwiatuszku, 3-0. Czekaj. Ja ci muszę wejść do głowy. Żarty się skończyły, proszę państwa. Ja dam kamień. Dasz kamień? Dam kamień. Daj kamień. 3, 4. O! Mind game! Ale rozegrał to, k***a! Ty jesteś Conor McGregor, kamień, Kurwa, papier, to jest- nożyce. Dobrze to zrobiłeś. Słuchaj teraz. Odbijam piłeczkę, bo ja też jestem Conor McGregor. Dam nożyce. Okej. We got this. 3, 4. Jaj! Już to czułem. Bezpiecznie. Wiesz co się stanie? Mów. Ja dam papier, a ty dasz nożyczki. Ale ja to zrobię. W porządku. 3, 4. No rozegrał, jebany 2-2! Słuchaj kolego, ja daję papier. Dajesz papier na moje konto. 3, 4. Wiesz, że chciałem dać kamień, ale odkleiło mi się w głowie. Ty, ale szybciej, kurwa. Dawaj! 3, 4. 3, 4. Jest, No, jasność jest z tyłu, nad tobą było. Zobacz za siebie. Tak się rozgrywa o 10 000. Mogę nie- Ale słuchaj mordo, mam dla ciebie propozycję. O, czyli kolejna. Zostań z nami na czas nagrywania tego materiału. Okej. My jedziemy, słuchaj stary, do Bośni i Hercegowiny, stąd, do wioski, która jest jedną z najmniejszych wiosek na świecie. Mieszka w niej tylko i wyłącznie 16 osób, z czego 12 jest powyżej 50 roku życia. I ja mam dla ciebie tam challenge i do wygrania będziesz miał 50 000 złotych. Kurwa mać, to ja mogę wracać do domu jednak. Ale co ja mam zrobić, bo ja nie zrozumiałem. Jeszcze nie wiesz, A, ale no dowiesz właśnie. się. I tam niech ma, nie? Dobra, słuchajcie moi kochani, króciutkie ogłoszenia duszpasterskie zarówno do naszej wesołej ekipy, zarówno do was moi widzowie. Jesteśmy w ostatnim fragmencie tego materiału, natomiast uważam, że jest to fragment, który może dostarczyć nam najwięcej kontentu. I słuchajcie, na potwierdzenie tego chcę wam przeczytać oświadczenie z gov.pl ze strony ministerstwa. Uwaga, czytam słowo w słowo. W Bośni i Hercegowinie nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego. To jest akurat dobra informacja. Natomiast przechodząc dalej. W wielu miejscach, szczególnie mniej popularnych turystycznie, pozostało wiele nierozbrojonych min i niewypałów. Miejsca te najczęściej są oznakowane, choć nie zawsze, ale nie zaleca się samodzielnego podróżowania po lasach, górach, drogach nieutwardzonych, nieoznakowanych lub rzadko używanych. Chciałem potwierdzić u wszystkich, że jak się idą wylać, to nie idą się wylać do lasu, tylko idą się wylać koło drogi, bo można wrócić bez nogi. Pieszo wskazane jest poruszanie się tylko i wyłącznie po wyznaczonych szlakach z miejscowym przewodnikiem. Rafał Haznar, ręka do góry. Zaś w ruchu kołowym po oznaczonych i utwardzonych drogach. Teraz chciałem powiedzieć, że wjazd do naszej wioski jest drogą praktycznie offroadową. Co za tym idzie? Czy kiedyś coś tam wystrzeliło, czy kiedyś coś tam kogoś wysadziło? Nie wiem, lecz mogę się jedynie domyślić. Ze względu na częste kradzieże dokumentów osobistych, dokumentów samochodowych czy pieniężnych i kart płatniczych, zaleca się noszenie ich oddzielnie. Warto więc mieć przy sobie kopię ksero wyżej wymienionych dokumentów. Ktoś ma? Kubie nie grozi na przykład. Na przykład Kuba, zanim pojechaliśmy do Bośni i Hercegowiny, postanowił wypierdolić paczce papierosów prawo jazdy, żeby mu nikt nie Moi kochani, chciałbym powiedzieć dalej, jeżeli chodzi o miejsce, to nie jedziemy konkretnie do Bośni i Hercegowiny, jedziemy natomiast do Lukomiru, jest to najwyżej położona wioska w całej Bośni i Hercegowinie, właściwie na całych Bałkanach, 1500 metrów nad poziomem morza. Na chwilę obecną tutaj jest 23 stopnie Celsjusza, pogoda wskazuje 6 stopni Celsjusza w Lukomirze. Mało tego wszystkiego, przez pół roku cała wioska, do której jedziemy, jest wyłączona ze względu na to, że mają tam miejsce opady śniegu nawet do 2 metrów. I popatrzcie teraz na tego jegomościa, który jeszcze nie wie, co go czeka. A ja mu czytam, że tam są miny i niewypały. I słuchajcie, ostatnia ciekawostka bardziej dla was, dotycząca miejsca, do którego jedziemy. W 2013 roku populacja miasteczka, do którego jedziemy, wynosiła zawrotne 13 osób i słuchajcie, są
w trakcie teraz wyrzut demograficznego, bo jest obecnie 18 osób. Co za tym idzie, rozmnożyli się w ilości 5 przez 10 lat. Jest grubo. Pytanie jest jedno. Kto przez offroadową drogę będzie jechał pierwszy? Na pewno nie Fame GTR. Jeżeli GTR Fame'owski będzie za niski, nie wyjedzie po tej drodze offroadowej, no to wtedy poznamy przeznaczenie Skody, o której mówiłem. Dobra, w takim razie nie przeciągajmy. Rozpoczyna się ostatni fragment, który uważam za w tym filmie kluczowy. Kto ogląda filmy do końca, ten nie żałuje. Jedźmy. Zapakowaliśmy się wszyscy w auta i dojeżdżamy powoli do granicy, zobaczcie. Żebyśmy jechali na jakąś wojnę, No właśnie, o to chodzi. Tak to tutaj wygląda i rzeczywiście czuć już klimat tego, że będziemy przejeżdżać do Bośni. Natomiast pozwoliłem sobie sprawdzić i troszeczkę się doedukować w kwestii tych min, ze względu na to, że jest to temat bardzo interesujący i chcę wam po prostu troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. Słuchajcie, została Bośnia zaminowana w ilości ponad 1 000 000 ładunków. Ponad 1 000 000 ładunków i 2 razy sprawdzaliśmy, czytając tę informację, czy nie pomyliliśmy ilości zer po przecinku. Natomiast na dziś dzień, od 95 roku, zostało rozbrojonych tych ładunków ponad 900 000, co za tym idzie ponad 80 000 min wciąż jest w użyciu i wciąż jest gotowych do wybuchu. Pozwoliłem sobie wziąć kalkulator i przeliczyć, że przez 219 lat w Bośni i Hercegowinie codziennie mogłaby wybuchać mina. Słuchajcie, mało tego wszystkiego, te miny są bardzo ciężkie do wykrycia. Ważą niecałe pół kilograma i zawierają bardzo małe ilości stali, żeby nie były do wykrycia wykrywaczami metali. Mało tego wszystkiego, te miny mogą nawet pływać w jeziorach i rzekach, a w momencie, kiedy trafią na jakiś konar, który je odpali, to po prostu wybuchają. To jest jakiś absurd, że tymi 3 sportowymi samochodami tam jedziemy. Mam nadzieję, że przebiegnie to wszystko bez jakichś dodatkowych przygód. Natomiast sam kraj, do którego jedziemy, jest naprawdę nietypowy i naprawdę niesamowity. Już za moment będziemy na granicy i tam również będę miał dla was kilka słów. Weszliśmy na stację benzynową po jakieś śniadanko i po karty SIM, żeby mieć internet i co? Co to kurde? Co to jest? Bośniejskie disco polo. Nie gadaj. A my mamy czytnik na płyty w GTR-ze. Lata 90, jak nie Sprawdź 80. teraz. Jak nie 50. Czekaj, odpalam to. Jak ktoś wygra tego GTR-a, to dostaje w gratisie. Ta płyta zostaje w tym czytniku już na zawsze. Noche luda, wspólna posada, robimy miejsce, ja Isla sin snow. Bosnia! Patrz na farmę! Ja czuję ten beat. Ciekawe, czy nam wyjebie copyrighta na Massimie. Jak nam wyjebie, to nic nie zarobię, ale Massimo jedzie z nami, to jest mój człowiek, wprowadzam go na polski rewir. Było tu coś robione z audio? Nie, to jest seria. Zajebiste jest, Tylko GTR na serii daje Bowsa, nie? I zajebiście to gada. Noche luda, mismo niema posada. Nasza beztroska nie mogła przecież trwać zbyt długo. Granice zwykle zbudowane są tak, że macie pierw bramki kraju, z którego wyjeżdżacie, później parę metrów ziemi niczyjej i bramki kraju, do którego wjeżdżacie. No i Skodę wypuścili z Chorwacji, ale nie chcą wpuścić do Bośni. Ekipa ogarniająca angielski jedzie więc negocjować. My, żeby nie robić sztucznego tłumu, czekamy na stacji. I zwabiony Nissanami szybko pojawia się tutejszy ziomek. Ja po bośniacku nic, on nic po angielsku. To się dogadaliśmy. Jak jest mina? A jaka maszyna? Dobra, maszyna też może być. Masz mina. Na granicy trwa walka, ale byłem pewien, jak nas wpuścili, że to nie może być tak prosto. Pewien tego byłem. Dookoła nas natomiast mnoży się ilość ziomków zwołanych przez tego pierwszego. Nie no, jest klasyk. Po prostu klasyk. No siemano, tutaj jest Slawko. Slawko pozwoli przejechać mi się swoim driftowozem. Odpaliłem sobie nagłośnienie i jedziemy. Who is sent us? Police? Police? Send me. Border. Send me. Border. Dla was minuta, a dla nas 3 godziny. 3 godziny opóźnienia w planie, ale są. Znaczy póki co to jest.
ekipa ratunkowa. Po 30 minutach mówienia, że nie da się, nie ma opcji, w ogóle przybrania takiej atmosfery złych policjantów, od biura do biura, od pani dyrektor do pana prezesa, do komendanta, nie ma opcji, nie wiedziecie, wracajcie sobie tam do tej Unii Europejskiej, wracajcie do Polski, bez szans. Po 30 minutach gość nas bierze na plac, możecie jechać. Ile euro to kosztowało? No właśnie Zero. nic, bo tam było ich jakby za dużo, więc... Natomiast coś, lawety długo nie ma. Mija kolejne 15 minut i mamy odpowiedź, gdzie była. Jezus Maria. Jak wrażenia? Ta fura się zapaliła, szyku. Która fura się zapaliła? Jechaliśmy przez górę, stary. No. Nawigacja mnie przeprowadziła przez taką górę, gdzie była normalnie droga krzyżowa. I na dołkach widocznie się kabel od zapalniczki zwarł. Ty, ale w środku. Przetopiła się, ja patrzę, ściągam okulary, patrzę, a mi się spod nóg dym unosi. On się mnie pyta, co ona robi, wypi***aj z auta, nie? Co tak? Nie mógł wyjść. A mi się noga zagnieździła o plecach, ciągnę. No mi nawet krew tam lekko poleciała. Czyli ogólnie jakby pierwsze wrażenia pokonywania z nami granicy są okej, tak? Tak, tak, super sprawa, bardzo polecam. Emocje niezapomniane. Jest pełen skład, to możemy się toczyć dalej. Tak jak mówiłem, mamy spore opóźnienie przez te problemy, co za tym idzie, zapowiada się wyścig z czasem albo wyścig ze światłem dziennym, aby dostać się na finał przed zachodem słońca. GPS twierdzi, że nie zdążymy, my natomiast mamy inne zdanie. Bośnia i Hercegowina. Tutaj was jeszcze na kanale nie zabierałem i żałuję. Jest, kurczę, tak pięknie, że każdy z nas zgodnie jest totalnie zaskoczony tym, co zobaczyliśmy. Czuć też już nieco inny klimat. Udało się nam dronem złapać ten kadr i no naprawdę, zapamiętam go do końca życia. Pracuje sobie traktor, ruina jakaś obok i jedzie przez wioskę konwój. Jeszcze ta Skoda na zwieńczenie. Nic, tylko stop, klatka, cyk, trochę koloru dołożyć i wydrukować jako plakat na ścianę. Chyba tak zrobię na pamiątkę. Trasa jest bardzo różnorodna, muszę przyznać. Jak nie góry, gdzie serpentyny, przepaść w dół bez żadnej barierki, to przejazd przez jakieś malutkie osady, gdzie nawet nie ma prądu czy ciepłej wody. Inny świat. Inny świat, który pamięta jeszcze niedawno zakończone konflikty zbrojne. Mi wypięło korki, jak staliśmy na światłach, a blok przy drodze cały podziurawiony w kulach. Poważnie. Jeden na drugim. Całe podziurawione. W związku z tym żółty GTR dostał zakaz redukowania w miasteczkach. To ma takie jebcie na zmianie biegu, że ludzie po prostu panikują. Dajmy im spokój i ciśnijmy w swoją stronę. Mijamy Koniec, mijamy Dzepi, jest godzina 17:58, około godzina do zachodu. Serpentyna goni serpentynę, a my zaczynamy znowu wjeżdżać coraz wyżej i w coraz bardziej dziki rejon. I wiecie co? To była kwestia czasu, aż padnie magiczne. No to panowie, jednak się droga skończyła. Tu już jest shooter, sam shooter. Mówiłeś, że są dwie drogi, że jedna jest off-road, a że druga jest normalnie dojazdowa. I co to jest ta normalnie dojazdowa? Tak jak mówisz, jedna była off-road, czyli tylko pod samochody terenowe, a to jest ich normalna droga. Nie wiem, do pracy na co dzień. Patrz to. Droga. Ile my tak mamy jechać? 12 km. Wy jesteście Co ty świrujesz? To jest nierealne, stary. 12 kilosów, chłopie. Nie ma szans. Będziemy to jechać przez 1,5 godziny. Tam chłop normalnie orze pole. Paniu, nie ma opcji, że przejedziemy tak 12 kilometrów, nie? To jest absurdalnie niemożliwe, nie da się. Tak, szkoda samochodu, zatrzymujemy się i koniec. No bo to nie ma sensu. Ale nie ma bata, baron. Ja zawsze chciałem jodłować w takich górach. Ale zajodłuj. Ja wiem, co zrobimy. Chodzisko. Tak się zaczęło w Niemczech. Ja wiedziałem, że ta suka będzie miała przeznaczenie tutaj. Targaliśmy ją ze sobą przez całą Europę dla tego momentu. Pojedziemy tą Ale ona Skodą. ledwo jeździ, przecież ty urwałeś tego tego, nie? Nie, to już jest naprawione, tak? Oczywiście jest nowy lewarek, dwukielnówka, po serwisie. Okej. Ja mam beret w bagaju. Masz kaszkiet? Nie mam. Ale kurwa, ja mam. Od tego się zaczęło w Niemczech i na tym się to skończy tu. Pakujemy tego na lawetę, bo jest Szkoda, ten jest seryjny, więc jest podniesiony, on powinien przejechać, a w tym mamy customowe dokładki, więc jak upierdolimy, to po prostu dorobimy jeszcze jedno. Zrzucamy Skodę i pakujemy tego na lawetę. Rzucamy to, Bartek, dawaj. A chłop se orze na luzie pole, a mu 3 GTR-y zablokowały podjazd. Czy my właśnie zastawiliśmy gościa, który wyjeżdża z orania pola 3 GTR-ami po środku jakiejś totalnej dupy? Dokładnie tak. Wow! Tak jak wchodzi, jeden. Widzisz to? Nie no, jest mocno. Ale to tutaj pasuje! Jakby się tu urodziła, k***a.
stary. Jest petarda. O kurwa. Fajnie, ale to jest wygodne. Czujesz łajno? Czuję. Ale nie wiem ile mamy na godzinę, bo nie działa prędkościomierz. O kur... O pier... Ja pier... Zesrany. Ja też! Muszę przyznać, że też byłem zesrany. Czemu tu jest auto na krakowskich blachach? Po środku dupy. Puścicie nas? Puścimy, ale co wy tu robicie na krakowskich blachach? My szybko na zachód słońca. No to nie u góry spotkamy. To- My jedziemy na awarię. Ale na krakowskich blachach! No tak, my na A my awarię też z jedziemy. Krakowa! A wy- Ale dlaczego się spotkaliśmy nie w Krakowie, tylko k***a w Lukomirze? A to z którejś ekipy spotykamy? Co do chuj? Jak to jest możliwe? Sąsiedzi. Niby 15 osób, a korek w Lubomirze. Jest pasterski, nawet 2 biegają. 3. Zaraz im wskoczy do Mercedesa. Ten jeden to był wielki. Musiałem podnieść rękę, się bałem, że mnie dziabnie. No i właśnie z przyjemnością w sumie informujemy, że do Lukomira oficjalnie się dostaliśmy. Co tu się dzieje i jak to wygląda? Finał! Nie wierzę. Finał całej tej wyprawy i właśnie wjeżdżamy do Lukomira. 1500 metrów nad poziomem morza. Najwyżej położona wieś w Bośni i Hercegowinie i gość, który nie wierzy. GTR! To jest kawał historii polskiego YouTube'a. To jest cmentarz, nie? A tam też miał owieczki. Tu to i GTR. Stary, widzę wielką górę, ale to właśnie tam jest koniec Lukomira i to właśnie tam musimy się znaleźć tą Skodą. Jeszcze, dawaj jeszcze. Jest! Kurwa! Ty, żebyśmy nie zacięli. Dalej się nie da! O kur... Wyjdźmy z tego. Jak ja puszczę nogę z hamulca. Nie, ale serio. No kurwa, przecież wciskam do podłogi. Ej, Kurwa, no stary. mówię, że nie mogę puścić. A jakbyś zasłał teraz na przykład, czy coś? To lepiej teraz nie zasłabnąć, a jakbym zasłabł jak jechaliśmy tu 80 na godzinę? Ej, Michał, analizuję to. Nie wiem, czy ta Skoda za to, że tutaj wjechała, nie powinna stanąć przed areną w Łodzi na fejmie. To, że ona wyjechała w to miejsce, tu gdzie są kamienie, jest koniec chłopie Lukomira. Załatwmy tak, żeby ona stanęła w Łodzi, gdzieś Spoko. pod areną. Spoko, myślę, że nie będzie problemu. Ogarniemy to. Ja Nie minęło parę minut od wjazdu, zdążyliśmy cyknąć dosłownie kilka pamiątkowych zdjęć i słońce zniknęło za górami. Zjeżdżamy więc z Kodzianą nieco niżej, zadanie utrudnione, bo zdążył jej paść akumulator. Dziwnych akcji natomiast jeszcze nie koniec, moi kochani. Pamiętacie, jak pogoda nas zatrzymała? Wyjazd przedłużył się o 1 dzień i mówiłem, że Wrona ma wesele kuzynki. Dodatkowo to na przykład Rudy, czyli Wrona, ma wesele kuzynki. No to przyjechali po niego kumple, a że on jest z Wadowic, to przywieźli wadowickie kremówki. Hit. Jeszcze jak? Jemy wadowickie kremówki w Lukomirze. Zderzamy się z rzeczywistością warunków nocowania. Nie mogę powiedzieć, że jest jakoś wybitnie dobrze albo wybitnie źle, natomiast będzie klimat. Na pewno będzie, bo za oknem mamy oświetlony pełnią księżyca cmentarz. W nocy temperatura spada do 1 stopnia, a w materacu czuć każdą sprężynę. Kurwa, gówno mi
pierdolisz? Wlazło mi między klapka a stopę. Zajebane owce. Przepraszam, ja bym miał prośbę, przyjaciółeczki, troszeczkę dalej od tego zderzaczka, od lampy bym prosił, to nie są tanie rzeczy, tak? Jakbyśmy się do lewej troszeczkę przegrupowały, tak? Będę bardzo wdzięczny, dziękuję. Dziękuję za sprawnie wykonywane ruchy, jestem bardzo wdzięczny. I appreciate koleżanki, super, dziękuję, tak, o właśnie tak. O kurwa, chyba mam dziurę w zderzaku. Tak to wygląda. Aha. Jeszcze całe auto jest upierdolone. Jak ono wygląda? Zobacz dokładkę boczną. Boczną z boku. Ale jest kolejny dzień i w tym filmie mamy jeszcze niezamknięty temat challenge'u dla tego oto jegomościa. Słuchaj stary, masz naprawdę bardzo ciężko, ale muszę ci to wytłumaczyć ze względu na to, że niektórzy ludzie 50 000 złotych zarabiają stary przez rok pracy codziennie. No to. Co za tym idzie, musisz mieć zadanie z wysokiej półki. No dobra, dobra. Powiedz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Właśnie dostałeś 5 złotych. O, no to jest zajebiste. Wiesz do ilu musisz policzyć? 100 000. I każdą z liczb musisz zapisać w notatniku. O, to już gorzej. Przyjacielu, masz na to 48 godzin. Od teraz? Tak, 48 godzin od teraz, a w momencie, kiedy nie zdążysz, każda godzina kosztuje 5000 zł. Okej. Proszę państwa, to jest za łatwe. Też nie wiem ile to jest. Raz, dwa. No trochę będzie tego. Kolego, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 liczysz szybko. 43 427. To na styk będzie. I tym oto sposobem dowiedzieliście się, co ten jegomość musi wykonać. Czy się uda, czy nie, dowiemy się za jakiś czas, ze względu na to, że nie policzy do 50 000 teraz na kolanie. Ale jeżeli to zrobisz, to masz stary 50 koła, mimo że w kamień, papier, nożyce. Dziękuję. No i zajebiście. Skoro młodzieniec wywieziony przez nas na jakieś odludzie ma już co robić, nawiasem mówiąc przez najbliższe 2 dni, to my możemy skorzystać z pięknych okoliczności i przejechać się po okolicznych dolinach. Najprościej mówiąc, to po prostu poupalać z naciskiem na palenie, ale to za moment. Po kolei. Skoda okazuje się być sprzętem stworzonym do tego typu trasy. Ale poczem! Idziemy więc krok dalej i zjeżdżamy nawet z niej. I teraz podkreślam, zjeżdżamy nawet z trasy, tak tylko dla przypomnienia, bo sobie o tym podczas jazdy jakoś tak zapomnieliśmy. W wielu miejscach, szczególnie mniej popularnych turystycznie, pozostało wiele nierozbrojonych min i niewypałów. Prędkości, które są osiągane w połączeniu z tym, jak wysoka i wąska jest nasza maszyna, aż prosi się o dacha. Natomiast tak się nie staje. Pojawiają się za to inne awarie. Te z natury paliwowej. Drugi raz mierzymy się z tą samą awarią, więc otworzymy sobie maskę. Pokażę wam, z czym jest problem. Tu jest gaździk, rurka z niego spada i sika nam wachą wszędzie dookoła. Nie da się jechać. Podczas naszego ciągłego naprawiania wężyka oraz zjeżdżania na notabene te zaminowane pobocza, no bo tak jak mówię, troszeczkę sobie o tym zapomnieliśmy, 2 Nissany dojechały już na parking. Ja natomiast jak najszybciej chciałem do nich dojechać, a jak się okazało, Skodzianka miała inny plan. Lima, Skoda, mayday, 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 mayday. Pożar na pokładzie, awaryjne lądowanie, Sierra Papa, Whisky, Alfa, Yankee, Skoda. Mamy problem, mayday, mayday, oba silniki w ogniu. A najbliższe po prostej kierunku. Kierunek drogą asfaltową za Sarajewo. Proszę, wektor na pas, wektor na pas. Dobra, otwieraj mnie, Grażyna, nie uciekaj, otwieraj mnie! Leć po gaśnicę! Dawaj gaszczurek, k***a, chłopie! Ja Ej, pod autem! Pod auto, kur... Ja pierdolę, taka była amerykańska! To jest ten typ sprzętu, który taki płomyczek to uznaje za delikatnie podniesioną temperaturę w kabinie. Prócz masy proszka gaśniczego w środku i spalonej podsufitki, raczej nic jej nie jest. Będzie żyła. Byłem się garnąć po okolicy i powiem wam, że nie wiem, czy kiedykolwiek
w historii tego kanału dostarczyłem tak abstrakcyjnego widoku, jak to, co mieliście okazję oglądać przy okazji tego materiału. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę z całego serca cieszy mnie to, jak to wszystko w tym materiale się potoczyło. Działo się tutaj naprawdę bardzo dużo, nie wiem czy wy pamiętacie, ale na samym początku tego filmu byliśmy nawet na Slovakia Ring. Mogliście o tym zapomnieć ze względu na to, że działo się tutaj tak wiele różnych rzeczy. www.famegtr.pl. Zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie, żeby wbić do gry, żeby grać o nagrody dodatkowe, żeby grać również o nagrodę główną, żeby wygrać GTR-a, który w budowie wyszedł ponad 1,3 miliona PLN-ów. Co za tym idzie? Wpadajcie, kupujcie e-booki, wchodźcie do gry, a już jutro podczas losowania live wybierzemy wszystkich zwycięzców. Moi kochani, www.famegtr.pl. Zapraszam po raz ostatni, wpadajcie. Do wejścia do gry została ostatnia doba. A ja, jakże z tym, no co by nie powiedzieć, dziwnym obrazkiem, zostawiam was teraz. Życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się, no i powodzenia. Bo może właśnie ty staniesz się właścicielem R35 Track Edition. Nara! I just hit the bucks. Whoa. Espresso, but it's triple shot. I don't sweeten it. Y'all getting slapped on cause you sleeping in. Oh God, aside from me, I don't believe in shit. I'm done fucking, but she telling me to leave it in. Lot of blessings piling up that I ain't even wished for. None left over for y'all. I'm locking the fridge door at the crib, cutting hits. I read through the catalog, came to conclusion, no one's touching this. Just finished the maiden voyage, hopping off the Mayflower. Set up shot to kill them off, whatever to take, pal. Sing the boats, I'm at home. I'm selfish with the goals, I could give a fuck who try and get along. 6'3", you can't look me in the eyes, you ain't grown. Coming up short, reevaluate your goals. What you own, so you still lease beats. I got splits with all the bros, making sure the team eats. And I had a full time the whole time, that's a whole grind. Gave myself the credit, bought it to me with no cosign. I don't need a loan, I'm on 10, I'm my own dime. Y'all got no control, the type to sign away your whole life still. In the mud to my neck, I love a spy day. I still lift the world's weight, shoulder showing all game. Still on one on my off days. Still prefer some color skin over the bronze spray. Looking cool as fuck as I walk away. Get the job done, I'm James Bond and LeBron James. This is not a cosplay, swear I'm living real life. And every time I don't write's when it feels right. They see the win streak, damn this shit is long-winded. I don't see you at the top, you cannot visit. Or the Dave's hot chicken at a crib with some goth bitches. Get me on any beat, you know I'm going off with it. And when my time comes, and that shit'll come, know I'm ready. Always hit what I aim for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody tryna step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way it is. And when my time comes, and that shit'll come, know I'm ready. Always hit what I aim for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody tryna